Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale, a dzisiaj witam was znowu z bardzo ciekawym sprzętem, a nawet z ciekawymi zestawami. Jakąś chwilę temu na moim kanale pojawił się materiał ponownie we współpracy z Moza Racing i tam głównym bohaterem był zestaw manetek Multifunction Stacks. Jeśli nie widzieliście materiału, to zapraszam serdecznie, znajdziecie go u mnie na kanale. Natomiast dzisiaj zajmę się ciekawymi zestawami, bo co w przypadku, jeśli ktoś nie ma tutaj zestawu z Direct Drive, a chciałby tutaj się pobawić, wypróbować tego typu zestaw właśnie w ETS-ie czy w ATS-ie, czy też w innych grach, no bo to też jest najlepsze w takich zestawach, że one są do wielu tego typu tytułów. Co prawda najlepiej spisują się w grach wyścigowych, czy też rajdowych, ale również dobrze sobie radzą właśnie w trackerce wirtualnej w ETS-ie czy w ATS-ie. No i tutaj firma Moza Racing przygotowała w dosyć dobrym budżecie, jak na początek można by powiedzieć, z zestawami Direct Drive, coś dla osób, które by chciały właśnie zaczynać z nimi, czy też w ogóle zaczynać swoją podróż z kierownicami. W tym materiale pokażę wam dwa zestawy. Pierwszy to zestaw R5, a drugi to zestaw do trackerki Tracking Bundle. Ten zestaw miał swoją premierę niedawno temu, bo 7 listopada i jest bardzo zbliżony do zestawu R5, ale różni się pewnymi kwestiami. Za to zestaw R5 jest tutaj bardzo popularnym zestawem. Jest to jeden z tańszych zestawów, w którym znajdziemy bazę Moza R5, która oferuje tutaj moment obrotowy do nawet 5,5 Nm. Jest tutaj obręcz ES, manipulatory SRP Light Pedals bez sprzęgła i uchwyt do stołu pod bazę R5. Przynajmniej to są najważniejsze elementy, oczywiście tego jest znacznie więcej, więc zobaczcie, jak wygląda dokładnie unboxing. Otrzymujemy oczywiście wielkie pudełko z tym całym zestawem, gdzie wszystko ładnie jest spakowane. Na pierwszym poziomie mamy obręcz Moza ES, następnie zasilacz, jak i oczywiście zestawy śrubek czy też kluczy, a na dole znajduje się dalsza część. Oczywiście już tutaj widać, że znajduje się baza Moza R5, a więc ta nasza podstawa, która daje nam tą przyjemność z jazdy, odpowiednio zapakowany uchwyt, na który możemy zamontować naszą bazę, a całość potem do stojaka bądź na stół czy biurko. Następnie mamy tutaj właśnie manipulatory SRP Light Pedals. Jest to bardziej budżetowa wersja niż zestaw SRP Pedals, które otrzymałem już jakiś czas temu, ale te też dają radę. Są od razu tutaj przygotowane i złączone, więc wystarczy po prostu je rozpakować i wiadomo, można wszystko potem podłączyć. Więc jeśli chodzi o całość, no to najważniejsze elementy to sama obręcz ES, pedał SRP Light, uchwyt, baza i wiadomo, odpowiednie okablowanie, klucze, śrubki, instrukcje, naklejki i tak dalej. To znajdziemy w zestawie R5. Natomiast co znajdziemy w zestawie do trackerki w Tracking Bundle? Otóż przede wszystkim najważniejsza różnica to obręcz Moza TSW. Także można powiedzieć, że w zamian za tą mniejszą defaultową obręcz otrzymujemy coś większego, ciekawszego, właśnie coś, co jest w kierunku właśnie tej trackerki. No i przy okazji jest droższe, a same zestawy, jeśli chodzi o kwestię właśnie w różnicy cen, no to aż tak mocno się nie wyróżniają, więc można nawet taniej zdobyć tutaj te elementy. Natomiast oprócz tego jest też do dyspozycji inny uchwyt, właściwie to jest ten, dzięki któremu możemy zamontować bazę w taki sposób, aby to nasze całe ustawienie tego całego zestawu było bardziej w tym trackerowym, tirowym sposobie jazdy. W każdym razie sami zobaczycie, jak to wygląda w praktyce. A więc są to zestawy, które są bardzo zbliżone do siebie, jeśli chodzi o zestaw. Różnią się przede wszystkim obręczami, no i oczywiście tym uchwytem, no i też różnią się ceną. Obecnie za zestaw R5 trzeba zapłacić 509 € z oficjalnej strony Moza Racing. Tracking Bundle został wyceniony na 599 €, więc jest on droższy co prawda o 90 €, ale za to można otrzymać obręcz TSW w znacznie niższej cenie. No i jest to po prostu zestaw przygotowany od razu do trackerki, plus cena zestawu R5 jest niby obecnie na pewnej promocji, więc może i za jakiś czas zestaw Tracking Bundle też zostanie odpowiednio tutaj przeceniony. Natomiast w każdym razie mamy tutaj do dyspozycji dwa bardzo ciekawe zestawy, w tym jeden ukierunkowany już tutaj tematycznie na kwestię trackerki i nawet w dobrych pieniądzach można fajnie sobie tutaj zaczynać grać ze sprzętem klasy premium, który oferuje technologię Direct Drive, a więc mam tutaj też do czynienia z najlepszymi odczuciami, jakie na ten moment można mieć. Oczywiście taki zestaw możemy jeszcze tutaj rozbudować o parę dodatkowych elementów, między innymi oczywiście o pedał sprzęgła,
który trzeba dokupić osobno, jak i też o elementy, za pomocą którego możemy bardziej usztywnić czy wzmocnić sobie po prostu pedał hamulca. Ponieważ tutaj akurat jest to według mnie duży minus, w zestawie tych pedałów SRP Lite hamulec chodzi tak samo jak gaz, więc trzeba tutaj dokupić osobne akcesorium, które usztywni czy bardziej wzmocni ten hamulec, co osobiście uważam, że nie powinno tak wyglądać domyślnie. Hamulec powinien mieć już ten swój opór, czy odpowiednio powinien działać, no ale taka jest w tej kwestii najwidoczniej polityka tej firmy. Jeśli chodzi o montaż, w przypadku zestawu R5, kiedy używamy tego dołączonego stojaka, wszystko robimy tak, jak zostało tutaj pokazane na tym materiale. A więc na dole bazy znajdujemy odpowiednio otwory, odpowiednio równamy sobie z tym całym statywem i przy użyciu odpowiednich śrubek tutaj sobie wszystko dokręcamy ładnie. Kiedy mamy taki cały zestaw gotowy, możemy udać się do naszego biurka, stołu czy statywu i po prostu wszystko sobie tutaj odpowiednio dokręcić i przymocować. Następnie podłączamy obręcz, wszystkie kabelki, no i wiadomo, większość już jest gotowa. Potem bawimy się w programie Moza Pithouse, a następnie wyruszamy w naszą podróż, jeśli oczywiście też odpowiednio przypisaliśmy sobie klawisze w grze. Natomiast w przypadku drugiego zestawu, a więc jeśli chodzi o ustawienie w trackerowy sposób, tutaj najpierw ten cały uchwyt będzie trzeba odpowiednio sobie zmontować według instrukcji, którą tam gdzieś na pudełku znajdziecie. Gdy cały element jest gotowy, no to wiadomo, że tutaj robimy podobnie, a więc odwracamy bazę, szukamy odpowiednich wejść, wszystko sobie tutaj dokręcamy za pomocą śrubek, a następnie, gdy taki cały element jest gotowy, ponownie sobie wszystko montujemy do naszego biurka, stołu, statywu, no i mamy tutaj to trackerowe ustawienie. Ten stojak umożliwia nam jeszcze ustawienie kątu tej bazy od 0 do 90 stopni nawet. Jednak no tutaj już o tym kiedyś wspominałem i muszę to powtórzyć. Nie podoba mi się akurat jak to zostało wykonane, że trzeba tutaj nadal bawić się tymi wszystkimi śrubkami, że trzeba bawić się za pomocą klucza, że nie zostało to jakoś lepiej rozwiązane, a do tego trzeba z tym się bawić przy użyciu 4 śrubek, więc trzeba to robić odpowiednio delikatnie, do odpowiedniego poziomu, tak żeby nie odkręcić tego za mocno, bo wszystko nam wypadnie i spadnie, ale nie możemy też pozwolić, żeby to nadal było jakoś mocno zaciśnięte, ponieważ kiedy będziemy to regulować, to te śrubki będą szorowały o ten boczny metalowy element, co będzie powodowało, że to wszystko nawzajem będzie się ścierało. Także o ile fajny sprzęt, fajny pomysł, to samo to ustawienie powinno działać przy jakimś innym elementu bardziej przyjaznym i zdecydowanie łatwiejszym do ogólnego montażu. Natomiast kiedy sobie wszystko tu ustawimy odpowiednio, też cały kąt i tak dalej, no to wiadomo, że potem wszystko łączymy, wiadomo, kabelki, podłączamy kierownicę, no i gramy. Pamiętajcie jednak, że w tym przypadku, kiedy mamy odwróconą bazę, w programie Moza Pithouse trzeba ustawić sobie inaczej centrowanie, więc do góry nogami, to tam obracamy kierownicą o te 180 stopni, klikamy centruj i wtedy mamy to odpowiednio ogarnięte. No i wiadomo, w zależności od tego, jaki mamy tutaj zestaw, wkraczamy już do gry, no i odpowiednio sobie gramy. Albo, można powiedzieć, w takim ogólnym zestawie, w zestawie R5, albo właśnie już w bardziej ten trackerowy sposób, z tym całym stojakiem i z tym wszystkim wraz z naszą obręczą Moza TSW. No i co dalej? No robimy po prostu już kilometry, jak sobie wszystko ustawimy odpowiednio w samym programie, kiedy wszystko aktywujemy, zupdate'ujemy, też sobie odpowiednio poustawiamy, też i klawisze, czy w programie, czy w samej już w grze, potem możemy już po prostu wyruszyć w naszą ciekawą podróż. Także no, mamy tutaj do dyspozycji bardzo fajne zestawy. Co prawda one nie są najtańsze, bo najtańszy zestaw jest to zestaw R3, który jest tutaj dedykowany dla PC-ta, jak i Xboxa. Są też zdecydowanie tańszy, ale też jest to zdecydowanie słabsza baza. W tych dwóch zestawach, które tutaj pokazałem, mamy do dyspozycji nawet 5,5 Nm, więc jest to zdecydowanie mocniejszy zestaw. Natomiast czy warto dopłacać do zestawu trackerowego, czy nie lepiej iść po prostu zwykłą R5, a potem ewentualnie sobie dokupić obręcz, czy może jednak lepiej pójść w zestaw trackerowy, ewentualnie w przyszłości myśleć o innych obręczach dodatkowych. Jeśli ktoś będzie zastanawiał się nad jednym czy drugim zestawem, no to będzie musiał sam rozważyć, czy gra tylko w ciężarówki lub podobne gry, na przykład z autokarami, czy coś w tym stylu, czy na przykład też jeździ w jeszcze inne gierki, na przykład wyścigowe, jakieś inne symulacje, gdzie na przykład inna obręcz będzie mu potrzebna lub inny uchwyt. Jeśli ogólnie, no to myślę, że na pewno warto potem przemyśleć kwestię ewentualnego dokupu innej obręczy, bo ile Moza TSW jest naprawdę bardzo fajne, jeśli chodzi o jazdę ciężarówką, no to na przykład brak manetek, czy też przede wszystkim też rozmiar, sprawi, że niekoniecznie będzie to dobra kierownica do jazdy
na przykład bolidem czy rajdówką. Z drugiej jednak strony, jeśli będziemy jeździć sobie tylko w ciężarówki, no to akurat może się okazać, że jazda z zestawem R5 i z tą domyślną obręczą ES będzie trochę taka nijaka przez fakt, że jest to takie domyślne ustawienie i ta obręcz momentami może wydawać się zbyt za mała, także jeśli dużo gracie w ciężarówki, no to ten zestaw został po prostu przygotowany specjalnie dla Was. Jeśli oprócz ciężarówek gracie też w inne gry i to też na przykład dosyć często lub na przykład takie pół na pół, to myślę, że jednak i tak warto by albo właśnie pójść w kierunku zwykłego zestawu R5, bądź na przykład potem sobie dokupić dodatkową obręcz, bo to też jest fajne w tych zestawach, że my tu kupujemy właściwie taką podstawę, dostajemy to i potem możemy sobie to rozbudowywać. Na przykład dokupić sobie to sprzęgło, potem skrzynię biegów. Przykładowo w tym zestawie od trackerki fajnie potem jest sobie dokupić chociażby ten Multifunction Stalks, który sobie tutaj też przetestowałem przy tym zestawie i spisuje się on naprawdę bardzo fajnie. W przyszłości można pomyśleć właśnie jeszcze albo o innym uchwycie, ewentualnie na stojaku, w zależności od tego, jak sobie ustawiacie, no i też inną obręcz, która będzie lepiej spisywała się, jeśli chodzi o wyścigi. Natomiast z drugiej strony, jakby nie patrzeć, to zestaw Track Bundle jest chyba trochę tańszy pod takim względem, że otrzymujemy tu jednak od razu droższą obręcz, bo ona kosztuje ponad 300 euro, a Moze ES w sumie nie da się teraz kupić normalnie, jest teraz inna wersja ESX z dodatkowymi elementami do Xboxa i ona tam kosztuje około 160 euro, więc Moza TSW jest dwukrotnie droższa od obręczy ES, a różnica między tymi zestawami na ten moment to jest 90 euro, więc teoretycznie jakoś tutaj możemy co nieco przyoszczędzić. Także jeśli chodzi o takie jeszcze podsumowanie, są to naprawdę bardzo ciekawe zestawy, które oferują nam taką fajną podstawę, jeśli chodzi właśnie o ten świat baz, kierownic, direct drive. Fajnie jest tutaj pojeździć sobie na czymś takim, możemy sobie tutaj od razu w odpowiednich tam pieniądzach wszystko naraz ogarnąć, nie trzeba samemu tutaj się głowić, jaką bazę wziąć, jaką obręcz, czy tutaj będzie to pasować, czy to. Od razu mam taki przygotowany zestaw za konkretne pieniądze, który potem można fajnie sobie też rozbudować o inne dodatkowe elementy. Na minus na pewno fakt, że znowu tutaj jest ta polityka takich dodatkowych akcesoriów. Jeszcze rozumiem dokup na przykład sprzęgła, ale na przykład performance kit do hamulca jest trochę według mnie słaby, bo hamulec od razu powinien mieć taką swoją sztywność, od razu powinien być tym hamulcem, jakby nie było. Ale inne elementy, które tak fajnie urozmaicą rozgrywkę, są takie opcjonalne, jak chociażby ten Multifunction Stalks, czy też nawet ten Shifter, mogą potem fajnie nam rozbudować całą rozgrywkę, także jeśli ktoś się zastanawiał, mogę od siebie na pewno polecić jeden czy drugi zestaw. Zastanówcie się, który będzie dla Was odpowiedni. Jeśli dużo albo tylko gracie w ciężarówki, to Tracking Bundle jest dla Was. Jeśli też w różne gry, no to można pomyśleć na jednym czy drugim. Ewentualnie najpierw można pójść w ten zestaw R5, a za jakiś czas dokupić sobie na przykład Moze TSW czy inne dodatkowe elementy. Ewentualnie pójść w Tracking Bundle i za jakiś czas dokupić sobie inne obręcze, które będą lepsze, na przykład jeśli chodzi o wyścigi, czy to ES, czy to nawet KS, czy tam inne. Akurat Moza w kwestii obręczy ma tutaj bardzo dużo różnych i ciekawych przedmiotów do wyboru. Sam sobie jakiś czas temu ogarnąłem obręcz KS i w wyścigach, a nawet w rajdach przyjemnie się na niej jeździ. Dla śmiałków są jeszcze tutaj ciekawsze inne projekty, które już są czy też nadchodzą. Natomiast to wszystko znajdziecie u nich na oficjalnej stronie, tam znajdziecie więcej szczegółów. Ja osobiście mogę polecić te zestawy, bo są to akurat bardzo dobre produkty, no i jest to przede wszystkim technologia Direct Drive i to po prostu, trzeba odczuć, nie da się tego opisać. To są po prostu naprawdę fajne odczucia z jazdy, fajnie się wszystko czuje, o czym już mówiłem w swoich pierwszych materiałach, kiedy Wam pokazywałem zestaw od Mozy. I cóż, to tyle ode mnie, linki odpowiednio znajdziecie w opisie. Jeszcze raz chciałem podziękować firmie Moza Racing za tą kolejną możliwość przetestowania kolejnych zestawów. Fajnie, że też idą w tego typu zestawy. No i też liczymy na inne ciekawe elementy, skoro już tak idą w stronę trackerki, czy z tym Multifunction Stalks, czy z takim zestawem, no to ja bym z chęcią jeszcze liczył tutaj na jakiś ciekawszy shifter, który bardziej by odpowiadał temu, co mamy w ciężarówkach, z takim zestawem jeszcze dodatkowych przycisków. To by było naprawdę zdecydowanie lepsze niż obecny HGP Shifter, który też jest dobry, ale wydaje mi się, że są jeszcze lepsze.
Natomiast tyle ode mnie, także dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny filmu, skomentowania go, do udostępnienia, zapraszam na Twittera, Discorda, na mój drugi kanał, dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!